Okay. Okay, it's time. Okay. Very welcome, all of you. Those who have worked so hard in the last 2-3 days, and the newcomers that are very interested in the results of our work. Dzień dobry Państwu. Witam po pierwsze tych, którzy z nami pracowali bardzo ciężko przez ostatnie 2-3 dni, jak i też nowo przybyłych, którzy są zainteresowani rezultatami naszej pracy. Up front, very warm thank you to Edita Domzel and of course Bacha Buljdak, and a very welcome to the people of the press, Mr. Nekta, yeah, and of course the press communication officer of the municipality. I'm not there to pronounce your name because Call me Derek. Derek. Oh well, that's very Hi Derek. Hi Derek. And also a warm welcome, of course, to the representative of the university, Mr. Panel Maleki. Okay? Maleki. Sorry. Więc nie będę powtarzał wszystkich Państwa imion, nazwisk. Proszę. Okay. Well, we are very grateful that we have been able in the last 3 days to work with you in your own kitchen. I mean, the planning department here of the municipality of Gdańsk. We so self-evidently worked with the experts here of the municipality, and we felt very welcome and appreciated. So thank you for that upfront. Chciałbym też podziękować za możliwość współpracy z Państwem, zwłaszcza z Biurem Rozwoju Gdańska. Mieliśmy okazję pracować tu na Waszym ogródku, na Waszym poletku i bardzo sobie to cenimy, tę możliwość, jak i samą współpracę z Wami. Okay. What we will do in the course of this hour is to present the results of two full days of hard work on the study case of the Przymorze University campus. To, co chcemy omówić teraz w ciągu najbliższej godziny, to rezultaty naszych 2 bardzo ciężkich dni pracy, 2 dni bardzo ciężkich pracy, przepraszam, nad przypadkiem przestrzeni wokół Uniwersytetu na Gdańsk Przymorze. Okay. And to work on the ambition so drastically improve the quality of the public space and in and around our study case area. A chodziło o to, aby radykalnie poprawić jakość przestrzeni publicznych w miejscu naszego studium. Okay. We started our workshop with observations and suggestions that were generated by focusing on 6 considerations. Rozpoczęliśmy pracę od obserwacji i sugestii na podstawie 6 uwarunkowań. They are on the table there. It's the identity of place. Czyli mamy tutaj tożsamość miejsca, to wszystko jest na tablicy. It's about the connectivity of an area. Powiązania obszarowe, dziękuję. Connectivity within the campus area and its embeddedness in its surrounding. Czyli mówimy tutaj o powiązaniach zarówno wewnątrz obszaru, jak i powiązania na zewnątrz z terenami wokół. The third one being critical mass. Kolejna sprawa, masa krytyczna. Is there enough support to support services and functions we want to have in this area? Czyli czy istnieje dość czynników, aby wspierać funkcje i usługi na terenie badania? The fourth one being human scale. Is it an area that is walkable and bikeable for humans? 4. uwarunkowanie, skala ludzka, po prostu czy da się tam chodzić i czy da się tam na przykład jeździć na rowerze. The next one is promotion and marketing as an important consideration, which is operationalized by the simple question, has the area a name? Kolejna rzecz, promocja i marketing, czyli w zasadzie podstawowe pytanie, czy teren ten się jakoś nazywa. And the last one is the process that tries to answer the how to question. Wreszcie mamy proces, który odpowiada na pytanie, jak to wszystko zrobić. So after having generated all these kinds of
ideas and comments. We skipped, we let the brainstorming process as it was, and we started the recommendation phase. Tak więc kiedy już wzięliśmy pod uwagę te wszystkie czynniki, to pomijając niejako proces burzy mózgu, zaczęliśmy już myśleć o sugestiach. The recommendations for the long-term and the short-term interventions that can be made without blocking the long-term visions. Czyli co dałoby się zrobić, jakie interwencje dałoby się przeprowadzić na krótką i długą metę bez szkodzenia z wizją strategiczną, długoterminową. But we could not seriously come up with recommendations without first having spent time on the most likely trends that we see for the future. Niemniej jednak nie dalibyśmy rady sformułować rekomendacje, zalecenia bez zwrócenia uwagi na najbardziej prawdopodobne trendy, które są związane z tym miejscem na przyszłość. So we first will present a narrative and the contextual conditions we set out for our recommendations phase, and this will be done by Jaap Modder. Tak więc przedstawimy pewne możliwości, pewne scenariusze, których się dopatrzyliśmy podczas tego procesu zastanawiania się nad trendami, aby wypracować odpowiednie zalecenia i kolega Jaap właśnie przedstawi tę fazę. Yeah. In line with this narrative, Volkmar Palmer will present the long-term spatial concept as well as the short-term interventions that can be implemented tomorrow. Volkmar Palmer z kolei przedstawi to, co można zrobić natychmiast, czyli chociażby jutro, jak i też bardziej długofalowe interwencje, które można wprowadzić. And then finally the how-to questions related to the process will be dealt with by Elsbeth van Hickema-Vlieg. Z kolei pani Elsbeth van Hickema-Vlieg będzie omawiać kwestię procesu, czyli jak to wszystko robić. Yes. And Vincent Neumeier From Wien. from Vienna. Jeszcze mamy naszego Wiedeńczyka, pana Vincenta Neumeiera. And finally by Joanna Bach. I pani Asia Bach. Okay. Dinner will be served. Afterwards. So, first of all, let me introduce Jaap Modder for his narrative. Przedstawiam Państwu pana Jaapa Moddera, który omówi ogólne trendy. Well, later on you will see a lot of ideas about this area. Interventions, inventions, creative ideas, bringing in new functions, make it more accessible, make it more connective, etc., etc. But there's a... Oh, pardon. No. But... You have to... Can I do it again? I'm fine either way, but just to make a decision. Okay, no, I'll wait for your translation. To wszystko było o tym, o czym nie będziemy mówili teraz, ale będziemy mówić za chwilę. Czyli będziemy mówili o kwestiach interwencji, kwestii pomysłów kreatywnych na to, żeby ulepszyć funkcjonalność, dostępność i powiązania tego miejsca, ale... Right. That's right. That's the but. Yeah, okay. But if you want to have this realized and by not making mistakes in the near future, this as an this area, this campus, this university campus, as an innovative urban campus and as an integral part of not only the city of Gdańsk but also the Tri-City, you need a long-term vision and you need a shared vision between relevant actors. Tak więc, aby nie popełniać błędów przy projektowaniu, przy pewnej
przy interwencjach związanych z tym terenem kampusu uniwersyteckiego i aby zapewnić jego dostępność i przede wszystkim zintegrowanie zarówno z miastem Gdańsk, w ramach samego miasta Gdańska, jak i w ramach całej metropolii trójmiejskiej, przede wszystkim potrzeba długoterminowej, wspólnej wizji. Yes, that's correct. Thank you. We should have a narrative, a story to tell, and the story which came in our mind was the story of Bilbao in Spain, but there's a lot of cities with this story. Tak więc potrzeba mieć tutaj historię, coś, co można by opowiedzieć. I historia, która nam przyszła do głowy, to historia miasta Bilbao w Hiszpanii. Cities change. Gdańsk is changing and will change in the next 40 years. Within the Tri-City, you once had the medieval city, and now there are other functional new areas which are new centers in the polycentric structure of Gdańsk. Miasta się zmieniają, Gdańsk również i z całą pewnością zmieni się miasto w ciągu najbliższych 40 lat. Dawniej, na przestrzeni wieków widać, że dawniej było to miasto średniowieczne. Obecnie jest cały szereg innych centrów miasta. Miasto stało się niejako wieloośrodkowe. And this process of expanding and modernization will not stop. It will continue. And when we think of the continuation, you should think of Bilbao with a medieval city, a 19th century city, and the Guggenheim, which is the 21st century city. Tak więc miasta się rozwijają i będą się rozwijać, będą się unowocześniać. Tak jest wszędzie, więc można tutaj wziąć za przykład Bilbao, gdzie jest miasto średniowieczne, miasto XIX-wieczne i miasto XXI-wieczne z centrum Guggenheima. The different components of this city they're well connected. They're functioning in a coherent framework, and if you transpose this idea to Gdańsk, you could think of this area, the Oliwa district, being in due time the next city in the series, the medieval city, the 19th and the 20th century city, and the next city could be the Oliva district, with the campus as its core. Tak więc potrzeba, aby te ośrodki, te centra były dobrze powiązane i żeby stanowiły pewnego rodzaju spójną całość w ramach miasta i można w tym celu przenieść doświadczenia z Bilbao, tak aby tym XXI-wiecznym centrum stał się ten teren wokół hali Oliwia, aby to się stało właśnie tym kolejnym ośrodkiem, kolejnym centrum po centrach średniowiecznych czy centrach z późniejszych wieków, aby to z jądrem swoim w ramach kampusu uniwersyteckiego stało się tym kolejnym śródmieściem. Now turning our attention to this, can we have the next slide? No, the former one. Forward. This one, yeah. The first of the process, of the three processes. Yeah. Yeah. That's good. Okay, yeah, right. Now turning our attention to the campus area itself, we know from experience abroad that it will take some time to develop a shared vision. Maybe you need a year or two, but it's even more complex and lengthy to realize it. We know from all campuses all over the world that it will take 20 years to realize things, to make
interventions, to do investment, and to realize new real estate and parks and so on. So you got to be careful. I think you should think and act in the long range. And we, yeah. Z naszych doświadczeń zagranicznych wynika, że nawet przy takiej wspólnej wizji samo wypracowanie rozwiązań trwa 1-2 lata, między innymi po to, aby te rozwiązania były wspólne, ta wizja była wspólna. Niemniej jednak przy tym wszystkim realizacja, co również wynika z naszych doświadczeń zagranicznych, trwa o wiele dłużej. Tutaj mówimy o rzędzie 20 lat, aby wykonać wszystkie zaplanowane interwencje, inwestycje, czy to mówimy o nieruchomościach, czy to mówimy o terenach zielonych i tak dalej. Wobec czego należy być bardzo uważnym, żeby cały czas myśleć w długiej perspektywie, ponieważ z taką długą perspektywą w przypadku realizacji tego rodzaju wizji będziemy mieli do czynienia. You may be disappointed now, but there's also good news, and the good news is that both the city and the university are have the same urgency, have the same acknowledge the need for change of the current situation in terms of functions, openness, connectivity. So they're both also, and that's also good news, in a, yeah, thank you. They're both in a position, having the land and having the opportunities for rezoning, to do what is necessary on the short run. Może to być dosyć rozczarowującą wiadomością to, że tyle to będzie trwało, niemniej jednak to też wiąże się z czymś pozytywnym. Przede wszystkim mamy po naszej stronie to, że zarówno miasto, jak i uniwersytet widzi potrzebę zmian. I zarówno miasto, jak i uniwersytet chcą, aby teren ten stał się o wiele bardziej funkcjonalny, otwarty i lepiej powiązany z resztą tkanki miejskiej. Poza tym sprawy własnościowe są rozwiązane. Wiadomo, kto jest właścicielem nieruchomości i kwestie związane z przeznaczeniem, oficjalnym przeznaczeniem tych terenów też mogą w razie czego być rozwiązane. And you will see in this in the plan that's going to be presented that there's a lot of it in it that you can do tomorrow. These are the so-called no regrets. I zobaczą Państwo na planie, że jest bardzo sporo interwencji, które można zrobić natychmiast, jutro, na zasadzie, że nie pożałujemy. So, you can look at the sheet now. We have three messages. The first is you need a new program, and on the basis of that programming, a new spatial plan. So, programming, designing, spatial plan. And what I said before, relevant actors should not only share but also endorse the same views, the same perspective on the long run to support a new type of urban campus. Jak widzą Państwo, na slajdzie mamy przedstawione 3 punkty procesu. Przede wszystkim potrzebujemy nowy program, nowe projekty, co za tym idzie, i nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Po drugie, uczestnicy, interesariusze powinni mieć wspólny pogląd na sprawę i ten wspólny pogląd powinni przedstawiać na zewnątrz. Wreszcie trzeba znaleźć wsparcie i wspierać nowy rodzaj kampusu, który byłby i powiązany jednocześnie z funkcjami miejskimi. So,
there's a lot to do tomorrow. The so-called, as I said, the so-called no regrets. But for the long run, for the more, for building up a new concept, you need a dialogue, and that's what we propose. Start a dialogue process between relevant actors, and that's not only confined to the university and the city, but it's a citywide, a tri-citywide dialogue. It should be. Tak więc pomimo tego, że da się w tym momencie bardzo dużo zrobić natychmiast, tak jak wspomniałem, są pewne interwencje, które mogą być przeprowadzone bez żalu. Tak to ujęliśmy. Musimy mieć tę wizję długoterminową. W związku z tym musi być ciągły dialog i to nie tylko pomiędzy uniwersytetem a miastem, ale również pomiędzy wszystkimi interesariuszami, w tym więc mówimy tutaj również o dialogu ogólno-trójmiejskim. Tylko w ten sposób możemy rzeczywiście wypracować nowe koncepcje, które będą, na które wszyscy się zgodzą, będą odpowiadać wszystkim. But it should be a structured dialogue. It should be based on the ideas of independent thinkers, of urbanistic knowledge, of solid inventories of interest. Perhaps asking students to do this inventory of interests and opinions and under the stakeholders. Niemniej jednak ten dialog musi być zorganizowany. Musimy zaprzęgnąć do niego ludzi myślących niezależnie. Musimy też rozmawiać z urbanistami, ale przede wszystkim z interesariuszami. Być może tutaj jest zadanie dla studentów, którzy mogliby zrobić swego rodzaju inwentaryzację potrzeb osób zainteresowanych, interesariuszy. There's a lot to be done tomorrow, but you need also this structural approach. And for tomorrow, we advise to that while both parties do agree on the need of change in the short run, to form an institutional framework within which you can make proper actions and make decisions for tomorrow. And I hope, based on some of the suggestions and ideas which are exposed in a few minutes. Thank you. Okay. Obie strony, wszystkie strony widzą potrzebę zmian, widzą potrzebę dialogu, ale z naszej strony wydaje mi się, że bardzo ważną kwestią jest stworzenie pewnych ram instytucjonalnych, żeby ten dialog przeprowadzić, żeby przeprowadzać odpowiednie decyzje, które mam nadzieję będą w sobie zawierać sugestie i pomysły, o których usłyszycie Państwo za chwilę. Thank you. Okay, thank you very much. And then the plan concept. Thank you. So we were starting our planning process with observations to do on the site, on the situation there, according to the 6 considerations I mentioned before already. Więc rozpoczęliśmy pracę od obserwacji, od przyjrzenia się terenowi studium i sytuacji tamtejszej w perspektywie 6 wniosków, o których wspominałem, 6 potrzeb. The observations showed us, well, there are some positive things in the area, like you have already a point of identification, and that's the Hala Bolivia. The area is very well connected by public transport, by motorized individual traffic, by pedestrians and for bikers and pedestrians, and it has a high critical mass of people to serve functions. Zaobserwowaliśmy pewne pozytywne cechy tego terenu. Przede wszystkim to, że jest już pewien centralny punkt identyfikacji tożsamości, czyli Hala Oliwa.
że teren ten jest całkiem nieźle skomunikowany pod względem dróg dojazdowych dla samochodów prywatnych, pod względem ścieżek rowerowych i łatwo też tam dojść. Wreszcie istnieje całkiem spora, całkiem wysoka masa krytyczna dla tego terenu. But there are also a lot of not so positive things we observe. So for instance, well, there is a real manufactural structure. There's no visible structure, which means that it's difficult to orientate, and it's a kind of an American landscape, as we call it. Zauważyliśmy też szereg rzeczy niezbyt pozytywnych. Przede wszystkim jak bardzo monofunkcyjne jest użytkowanie tego terenu. Jak też mało wyraźna jest struktura tej tkanki w tym miejscu. Stwierdziliśmy, że jest to krajobraz nieco amerykański. Which means that, well, planning in a way happened somehow. So the buildings are scattered, there is no overall plan visible, and a lot of fences prevent the area from being embedded in the other structure. Tak więc mamy bardzo rozprzestrzenioną zabudowę. Nie ma tutaj jakiegoś wyraźnego planu, wyraźnej koncepcji spajającej zarówno wewnątrz terenu, jak i z pozostałą tkanką miejską. It's an area which is really car oriented. You see it immediately that all these giant billboards are facing to the street. There are a lot of parking lots, dominating parking lots, the public space, and there is no inside-outside relation between this area and the surrounding structure. Przede wszystkim widać od razu, że miejsce to jest bardzo zorientowane na ruch samochodowy. Nawet wszystkie billboardy stoją odwrócone ku Grunwaldce. Więc są tam też parkingi, które całkowicie dominują przestrzenie publiczne i nie ma tutaj powiązania pomiędzy wnętrzem a terenem na zewnątrz. One participant said, well, the human feels like an ant in this area, and because of this poor public space where you don't want to rest, where you don't want to chat, where you don't want to meet anybody else, this is not pleasant at all. Ktoś z uczestników wspomniał, że człowiek na tym terenie czuje się jak mrówka, że kiepska jakość przestrzeni publicznej na tym terenie sprawia, że wcale nie ma się ochoty tam przebywać, nie ma się ochoty tam spotkać, ani nie ma się tam ochoty porozmawiać. On the other hand, this area is, as I mentioned it, an ADHD quarter, this hyperactive children, where a lot of things are happening, but nevertheless you are not able to relax somewhere and to enjoy the public space. And on the other hand, and I think this picture there shows it quite perfectly, that there are so-called elephant paths, so people get their ways somewhere through this public space, and well, this recycling tins here are somewhere put into the middle of the public space without any context and without integrating it. Można powiedzieć, że teren ten jest trochę jak dziecko z ADHD, ponieważ dużo się dzieje, ale nie ma możliwości wypoczynku, nie ma możliwości oddechu, odetchnięcia. I widać to też na zasadzie troszeczkę takiego bezplanu, gdzie mamy wydeptane
ścieżki po środku trawniku i na przykład pojemniki do sortowania śmieci w samym środku przestrzeni publicznej. So, based on these observations, we started with suggestions. Suggestions, what should be done. It was a kind of a brainstorming, and we picked out the most important things for us. So, one of the most, well, we would say the most important thing is to start with the Halle Oliwa, which is a landmark, which has, it's a heritage building. It is something very necessary for identity and identification with this area, and this has to be renovated. Więc po tych obserwacjach przeszliśmy do sformułowania sugestii. Zrobiliśmy burzę mózgów i stwierdziliśmy, że najbardziej oczywista, najważniejsza sprawa jest związana z halą Oliwią, która jest punktem centralnym, punktem tożsamości tego miejsca. Jest to część dziedzictwa tego rejonu, więc jako taka powinna zostać wyremontowana. And the two other two other points we emphasized, nearly everybody of our group, was to tear down the fences and to get rid of the parking lots. Kolejne kwestie, które niemal każdy uczestnik warsztatów podkreślał, to konieczność usunięcia ogrodzeń i usunięcia parkingów. And the next thing is that to make this area pedestrian friendly, which includes that you have a network of squares, of tiny, small and bigger squares where activities can happen. Kolejna sprawa było to, aby teren ten stał się bardziej przyjazny dla osób pieszych, czyli przede wszystkim potrzeba stworzyć całą sieć skwerów, dużych, mniejszych, większych skwerów, które byłyby ze sobą powiązane. And these squares, public space there can attract people also from outside. So when we are talking about activities and events, so a very good example was the Christmas tree, because it's close to Christmas. So if you have a huge Christmas tree, a Christmas market, so people can come from outside and gather there and have fun there. Tego rodzaju przestrzenie publiczne przyciągały również ludzi z zewnątrz. Po prostu byłoby tam co robić i bardzo dobrym przykładem tego rodzaju atrakcji jest chociażby choinka. Mamy teraz okres przedświąteczny, więc choinka czy też jarmark świąteczny są naturalnymi sposobami na przyciągnięcie osób spoza terenu. But to have a critical mass for serving the public space, it's crucial to have a mixed use. For instance, there is nearly no gastronomy in the surrounding area or within the area, and so to bring gastronomy into it means also to bring people into it. Przede wszystkim jednak jest bardzo ważne, żeby teren ten miał funkcję mieszaną. Czyli na przykład w ogóle praktycznie nie ma tam gastronomii. Jeżeli gastronomia tam będzie, no to też przyjdą ludzie. And due to the situation, due to the parking lots, due to the fences, there are no clear entry and exit points, and there is no porosity in this area. And this is something that has to be done to create these points and to create this permeability. I ze względu na parkingi i ogrodzenia, które są wszędzie, nie ma możliwości płynnego wejścia i wyjścia, czyli nie ma swego rodzaju przenikliwości terenu. We also have, according to this porosity, also to create more or to facilitate the orientation within this area. And something that is also very important is
to slow down the traffic on Grunwaldzka? Tego rodzaju kwestie przenikliwości właśnie wejścia i wyjścia to też jest dalej sprawą związaną z orientacją ruchu wewnątrz terenu, ale kolejną rzeczą, która okazała się dość bardzo kluczowa, to zwolnienie ruchu na Grunwaldzkim. Grunwaldzki is a high speed, more or less high speed road which really divides the two parts, the eastern and western part. And so if you slow down, if you downgrade it, if you make a better streetscape there, if you frame it with buildings, if you frame it with let's say shops and so on, you could slow down the traffic and you make it a more pleasant place to be. Grunwaldzka dzieli ten teren na część wschodnią i zachodnią bardzo wyraźnie dzieląc i gdyby udało się ten ruch na Grunwaldzkim spowolnić poprzez lepszą architekturę uliczną, czy to nawet sklepy, czy lepsze obramowanie, to stałoby się to przyjemniejszym miejscem dla wszystkich. And some of the observations were already, but Jaap mentioned it before already in his presentation, that to start a dialogue within the stakeholders and to found more or less a third center of Gdańsk and make it a tree city in time and in space. Tak jak już ja wspominał, bardzo ważny jest tutaj dialog po to, aby wszystkich interesariuszy do niego wesprząc i zaangażować po to również, aby stworzyć niejako trzecie centrum Gdańska, czyli miasto w Trójmieście. So now going to the plans. If you see that, well, the strategic pattern for the campus is dominated by a few things. Jeśli chodzi o same plany, tutaj widzimy jeżeli chodzi o strategiczny wzór kampusu, no to widzimy go tutaj na slajdzie. So we have the Oliwa Hall, we have as the center more or less of the campus the library, and we are recommending highly this spine, this axis along the whole campus area, and with some ribs. That's the reason why we entitled the whole presentation Spine and Ribs, that here is the spine, here are the ribs, to create this porosity, to create these ways through this area and to interlock it with the surrounding fabric. Widzą Państwo dwa centra tego terenu. Mamy u góry halę Oliwie, po środku mamy bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, którą również uznaliśmy za pewnego rodzaju punkt centralny i główną osią północ-południe, którą widzicie Państwo, nazwaliśmy kręgosłupem i wzdłuż tego kręgosłupa biegną prostopadłe ścieżki, które pozwoliliśmy sobie nazwać żebrami, także cały nasz plan ma nieformalną nazwę kręgosłup i żebra. To wszystko po to, żeby zapewnić tę przepustowość, o której wspominałem. The public transport is very important. So to go back, to change it from being car orientated, being more public transport orientated, we have to improve the situation and we make it more, the surrounding also, especially of the tram and train stations, more attractive to make people going on the public transport. Kolejną kwestią jest poprawa stanu, poprawa jakości transportu publicznego, po to, aby ludzie nie korzystali z
samochodów prywatnych, musimy sprawić, że przystanki tramwajowe, autobusowe, kolejowe były odpowiednio dla nich atrakcyjne, po to, aby z nich korzystali. Combined with this public transport, the pedestrian access has to be improved. So what we said before, tearing down the fences, open up the area, make exit and entrance points, makes it easier for people to go in there with a mixed use inside as well. So to make it transparent, to make it porous. Wraz z lepszym dostępem środkami transportu miejskiego również zwróciliśmy uwagę na lepszą dostępność dla osób pieszych. W tym celu, tak jak już wspomnieliśmy, trzeba usunąć ogrodzenia po to, aby były wyraźne punkty wejścia i wyjścia na teren, który miałby funkcje mieszane, które by osoby tam przyciągnęły. That also means that you have to integrate it into the neighborhood and to have a look how the people from the surrounding residential areas get into this campus area, and also what is planned here already instead of the allotment gardens, to have a normal residential area there, which is a big chance for the area because you enhance the critical mass of people to serve some functions. Kolejną kwestią bardzo ważną było zintegrowanie tego terenu z terenami sąsiadującymi. Tutaj między innymi bardzo ważną kwestią było ustalenie, w jaki sposób osoby z otaczających bloków mieszkaniowych wchodzą na teren kampusu, jak i też kwestia przyszłego zagospodarowania obecnego terenu ogródków działkowych, które miałyby zostać zmienione na typowe osiedle mieszkaniowe, co jest o tyle ważne dla tego terenu, że zwiększyłoby to masę krytyczną ludzi potencjalnie z niego korzystających. So things that have to be done as soon as possible are that the Hala Oliwa and its surrounding have to be renovated and upgraded as soon as possible, because this building is the trigger, or from our point of view, is the trigger for the further development of this whole area. Czyli to, co trzeba zrobić jak najszybciej, to przede wszystkim wyremontować i odrestaurować Halę Oliwię i tereny wokół niej, ponieważ to jest punkt centralny, to jest punkt, który będzie siłą sprawczą dla wszelkich przemian na terenie studiów. So you are building, or you have built already the Solidarność Museum, you're building the World War II Museum, and so I think we think it's crucial to do such a heritage building and to upgrade it and upgrade the surrounding area would be something absolutely important. Więc już wybudowaliście ECS, budujecie Muzeum II Wojny Światowej, więc to jest kolejny punkt na mapie miasta, który można by było wyremontować i zrewitalizować. The next thing, and that is a very simple lesson to do, is to improve the underpass, not to widen it, not to change the construction, but with light and color you can improve this small underpass there. Train station. Druga rzecz bardzo prosta i bardzo ważna do zrobienia, to ulepszyć przejście pod wiaduktem kolejowym na Kołobrzeskie. Tutaj po prostu wystarczy odpowiednio kolorowo je oświetlić. Because this train station is the most important one in this area, and also it's the axis and which connects this part to the other part very well. So this underpass is absolutely crucial.
Tam znajduje się przystanek SKM, który jest niezwykle ważny, który jest najważniejszym punktem dojazdu na ten teren, więc zwiększenie jego atrakcyjności jest kluczowe. Something also pretty easy would be to make the crossing, this special crossing there, because most of the people coming here, more pedestrian friendly, which means probably change the rhythm of the traffic lights, make a different color, lead the people safely over the Grunwaldzka. Kolejną sprawą jest sprawienie, aby przejście dla pieszych z SKM-ki przez Grunwaldzką było bardziej przyjazne dla osób pieszych, żeby odpowiednio ustawić cykl świateł, tak aby pieszym było wygodniej. One thing that's also elementary is to clear this entrance to this area. This is a kind of a main entrance, and it should be in the future probably the main entrance of the campus. Now it's blocked with cars. It's something you go in there somehow, but it's not an entrance to an area. Kolejną rzeczą jest to, aby wejście na teren odblokować. W tej chwili stoją tam samochody, niby jest wejście, ale w praktyce jest ono zablokowane, więc bardzo ważne jest to, aby stało się ono faktycznie taką główną bramą wyjściową na teren kampusu. Something which is necessary at the moment would be a guiding system, including the guiding system from the tram and train stops in the surrounding area to this area. Kolejną kwestią jest stworzenie systemu orientacji w przestrzeni powiązanego m.in. z transportem, z komunikacją publiczną, z przystankami SKM czy tramwajowymi, które się znajdują na tym terenie. Well, at the moment it is necessary, but if there is a good public space in the future, probably the public space itself guides you to the certain points of interest. Oczywiście w przyszłości, jeżeli da się polepszyć jakość tej przestrzeni publicznej, to ona sama będzie wskazywała, dokąd iść. And well, there is already a train bridge existing, so it could be easily, with color and light, changed into a kind of a gate, a welcoming arch to this area, so that you see you're entering this special place. Mamy zresztą już tutaj kolejny wiadukt kolejowy, więc wydaje mi się, że jest to szansa na to, aby dzięki odpowiedniemu oświetleniu stworzyć z tego swego rodzaju bramę powitalną, gdzie ludzie będą przechodzić i wiedzieć, że wkraczają na ten teren. So this all together was briefly what we did in the last 2.5 days. We talked much more, and we have many more ideas, but we condensed it to this. Thank you very much. I o tym między innymi rozmawialiśmy w ciągu ostatnich dni. Oczywiście tematów poruszonych było dużo więcej, niemniej jednak to był swego rodzaju skrót pomysłów, które nam przyszły do głowy. Dziękuję. Okay, thank you. This is all very nicely put there in places, mapped up, but how do we do it? And Elspeth has a kind of approach. Więc to wszystko były bardzo fajne pomysły, ładne, z mapami i planami, ale teraz jak mamy się za to zabrać? I tutaj właśnie Elspeth wyjaśni. Okay, we have been focusing on the process of decision making within the framework of a representative democracy, of course, and we have been trying to organize the journey this location will take in its development. And we have 3 elements in our presentation. Przyjrzeliśmy się procesowi decyzyjnemu, który będzie udziałem terenu
studium, oczywiście w ramach demokracji reprezentatywnej i spróbowaliśmy się przyjrzeć, w jaki sposób możemy zorganizować drogę, jaką będzie musiał ten teren przejść w swoim rozwoju. First of all, we started with a more philosophical framework, and secondly, we have devised an organizational scheme, and third, a flow chart of decision making. Po pierwsze, przyjrzeliśmy się ustaliliśmy pewne ramy filozoficzne tego, co chcemy osiągnąć i o czym mówimy. Dwa, opracowaliśmy pewien schemat organizacyjny naszych działań i trzy, tak się na to mówi, flowchart, czyli po prostu kolejność zadań, jakie mamy przeprowadzić i kto ma je zrobić. Okay. First, the more philosophical framework. This is about the democratic decision making. It contains 3 layers. The first one is the fact of representation and its counterpart of effectiveness. You can be as a politician, as a governor, you can focus on your role as representing your population, and you can choose to be the most effective. This is one end of the attention span, and this is the other. There are 2 extremes. If you want to have a good representation, it takes a lot of time, a lot of discussions, and if you want to be effective, then you have to act now and consult nobody. So these are 2 extremes, and in the process you have to choose for each element your place within this span of attention. No więc najpierw kwestie filozoficzne. Tutaj, jak widzą Państwo, mamy 3 warstwy. Warstwa reprezentacji, warstwa legitymizacji i warstwa rozwiązań konkretnych, politycznych. Jeżeli chodzi o pierwszą warstwę, mamy tutaj 2 skrajności. Z jednej strony dążenie do maksymalnego zaangażowania, czyli reprezentacji, czyli słuchania ludzi jako decydent, a kwestie efektywności. I tak jak mówię, musimy tutaj się zastanowić, w jakim punkcie tego kontinuum powinniśmy być. Ponieważ, że jeżeli słuchamy opinii wszystkich, no to owszem, wszystkich angażujemy w sprawę, niemniej jednak niekoniecznie jesteśmy efektywni. Jeżeli dążymy do efektywności, to może to oznaczać, mówiąc o drugiej skrajności, że podejmujemy decyzję natychmiast, bez konsultacji z kimkolwiek. Więc tutaj jest kwestia, gdzie się znajdujemy na tym. The same is for legitimation. The mayor wants to be legitimate when he takes decisions, but he also wants to make use of sudden opportunities. And in between those 2 is this span of attention. These are 2 extremes. In between there is a span of attention, and for each decision you have to know which point on the span of attention you will choose to be. Kolejna rzecz. Prezydent oczywiście chce, by jego decyzje, czy władze miasta chcą, żeby ich decyzje miały poparcie społeczne. Niemniej jednak pojawia się też kwestia wykorzystania możliwości, szans, które się potrafią pojawić nagle. Pomiędzy tymi skrajnościami mamy pewien rodzaj co rozumiecie przez to? What's the word? A span of attention is something which Spannungsbogen. A continuum between 2 extremes. Continuum. All right. Yeah. The span of attention is something which in ADHD
ADHD child has very little of that percentage. No. This is a Okej, continuum dobra, between two moja extremes. wina, nie zrozumiałem, tu po prostu chodzi o pewien kontinuum, pewien ciąg pomiędzy dwiema skrajnościami, te gdzie trzymają. Well, there is Jeden punkt, znaczy się jest opportunizm, a powinien być opportunities, więc po prostu zupełnie inne znaczenie. Z tego akurat wybrnąłem. Okay, I continue. The same is the third layer. This is the extreme of the best solution. The political solution can be the best one, or the technocratic solution can be the best one. There are two extremes, they are not the same, and for every decision you have to make clear which point of the continuum you are using in between these extremes. Wreszcie mamy skrajności związane z rozwiązaniami politycznymi, a rozwiązaniami technokratycznymi. I w zależności od sytuacji też musimy bardzo jasno ustalić, mieć bardzo jasną świadomość tego, gdzie na tym ciągu pomiędzy tymi skrajnościami się znajdujemy. And to make it more complex, representation is not the same as legitimation, and it is not the same as a political solution. And on the other hand, effectiveness is not the same as making use of opportunities, and it is not the same as a technocratic solution. I żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować, kwestia reprezentacji nie jest tożsama z kwestią umocowania, ani też nie jest tożsame to z rozwiązaniami politycznymi. Could you please give me the slide back, please? Podobnie jak efektywność, skuteczność nie jest tożsama z wykorzystaniem szans, ani też nie jest automatycznie rozwiązaniem technopraktycznym. Okay, this is how we have been working on the organization scheme, because at some place at the top this has to start. The journey of this development area has to start someplace, and we have been thinking of who are the primary stakeholders, and of course there are two, that is the university and the city, and we thought maybe it would be a good thing to start there and to have them, president of the city and rector of the university, together make a preliminary agreement about the general perspective and the main strategy for the whole development of the area. Once you have done that, it can be communicated through a press moment. A thing that is very important is the general focus. It has been said before. Our idea was to make use of the top quality faculties of the university, and we thought it could be biotechnology with the supportive add of the language faculties and the IT in the university, and work from there as a basis. Okay, stop. Więc stwierdziliśmy, że musimy to wszystko w jakieś ramy schematu organizacyjnego ująć. I przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę, kto jest głównym interesariuszem, kto byłby głównym interesariuszem całego programu, całego projektu. No i w sposób oczywisty są to miasto i uniwersytet, więc pomyśleliśmy, że można by było rozpocząć cały proces od swego rodzaju wstępnej umowy pomiędzy uniwersytetem a miastem, czyli pomiędzy rektorem UG a prezydentem miasta Gdańska, w której byłaby zawarta pewna ogólna wizja strategiczna tego, co ma się na tym terenie
dziać. Wówczas tego rodzaju ogólną wizję można by było, ogólną strategię można by było przekazać za pomocą mediów wszelkim innym interesariuszom i wydaje nam się, że na tym etapie bardzo ważna byłaby współpraca z kluczowymi, najważniejszymi, najbardziej prężnymi wydziałami UG. Mówię tutaj o Wydziale Biotechnologii, wydziałach filologicznych i też o informatyce, które mogłyby na tym etapie zostać zaproszone do współpracy, do pomocy, przemienięty w ten proces. Okay, this is about the top-down steering, focused on a clear responsibility structure and a transparent structure that goes from the general perspective, the main strategy, through to long-term planning, and after that splitting up in several separate streams. Także przepraszam, jeszcze chciałam trochę zmodyfikować to, co było przed chwilą mówione, ponieważ chodzi o wstępne porozumienie między prezydentem a rektorem w sprawie tego, żeby się skupić na wypromowaniu jak najbardziej biotechnologii z wspomaganiem wydziałów filologicznych i informatyki. To nie chodziło o to, żeby biotechnologia, Wydział Biotechnologii był wciągnięty w ustalanie tych głównych, początkowych decyzji. To był przepis. Tak. That was just clarification of what preliminary agreement between city and the university is to be about, and that put the focus on the biotech and all that. Dobra, to teraz wracając do tego, co Elżbieta mówiła, opracowaliśmy pewien schemat z góry na dół, od ogólnego do szczegółowego, gdzie mamy też bardzo jasno i transparentnie podzielone obowiązki, idąc od ogólnej wizji po główną strategię, po działania długoterminowe i następnie te działania długoterminowe zostały odpowiednio podzielone na swego rodzaju nurty. Well, this is top down, but of course, top down, but of course there has to be a bottom up stream as well, and the two will meet someplace. Here is a better presentation. The primary stakeholders, president of the city and the rector of the university, they set up a development foundation together. They make a preliminary agreement on how to go about. They communicate that through a press conference, and furthermore they develop a general perspective. They make their main strategic choices, a long-term plan draft. They decide upon the biotechnology as a focus, and it's also very important to have a straightforward ambition, namely to develop this biotechnology science park with so and so many workplaces added, so and so many more students, and so many more money invested. No więc to jest nieco wyraźniejszy pogląd na tę strukturę organizacyjną. Mamy głównych interesariuszy, jak wspomniałem, prezydent miasta i rektor uniwersytetu. Ustanawiamy swego rodzaju fundację rozwojową. Tworzymy wstępną umowę, którą następnie komunikujemy poprzez media. Mamy na tym etapie ogólną wizję, główne wybory, plany strategiczne i przynajmniej jakąś wizję długoterminowego planu ze skupieniem na biotech, ewentualnie ze wsparciem wydziałów filologicznych i informatyki
I mamy bardzo jasno ustanowioną ambicję, aby stworzyć z tego terenu park naukowy poświęcony biotechnologii. The splitting up after that should be divided in what to do right now. Volkmar told you about that already. Between right now and the first 5 years, and then the long run from now up till 25 years. It contains operational plan making, and every time after 5 years it needs evaluation through an iterative process, a SWOT analysis, and then Podzieliliśmy też działania na etapy w czasie, czyli to, co można zrobić obecnie, to, co można zrobić w ciągu do 5 lat i już bardziej długoterminowe kwestie. Na wszystko to muszą być, na wszystkich etapach muszą być plany operacyjne i, co bardzo ważne, muszą być dokonane oceny, przynajmniej co 5 lat. okay, the preliminary agreement should contain the general perspective, the main strategic choices, the long-term plan draft, and the setting up of a nation and the starting of the city conference, including a press moment as the first input of bottom-up impulses. This is the focus of the long term. The ambition I told you about, and this is where my colleague Vincent will take over. Because I can't read it. Yeah? Go there. We heard now about the structure, about how the general approach from who is responsible for what is designed. What I will focus now on is how can such a preliminary agreement look like, because an agreement doesn't tell you and doesn't tell us here how we actually work together. Do tej pory była mowa o tym, kto jest odpowiedzialny za co, a w tej chwili chciałbym omówić, w jaki sposób mamy to zrobić, bo wstępna umowa nie mówi nam o tym. Together with a lot of input from you, from the colleagues from the development agency, we developed a rather now looking complex structure, which in some details could be as well altered, but which as well picks up already successful organizational patterns from Gdańsk. Wraz, kiedy przedyskutowaliśmy sprawę z kolegami z DRG, stworzyliśmy pewnego rodzaju strukturę, która wydaje się nam w tym momencie dość skomplikowana i być może trzeba będzie ją zmienić, niemniej jednak została ona opracowana na podstawie pewnych już udanych wzorców postępowania. We suggest right at the start mandate to the president of the city and to the rector of the University of Gdańsk, provided by their coordinating and legislating boards, the University Board and the City Council. Przede wszystkim chodziło o to, żeby dać Przede wszystkim zaproponowaliśmy, żeby odpowiednie ciała zarówno Uniwersytetu, jak i miasta upoważniły odpowiednio rektora i prezydenta miasta do pewnych działań, czyli mówimy tutaj o Radzie Uniwersytetu i o Radzie Miejskiej. For starting as soon as possible on the operational level, this preliminary agreement set up by the president and director
will install a steering group. It's the operational unit, which is provided with experts and with staff both from the university and the city. I wówczas ustanowiono swego rodzaju grupę sterującą, która składałaby się z ekspertów powołanych przez uniwersytet i przez miasto. This steering group will appoint specialized and focused project leaders on single projects. About the projects we heard already before in the conceptual sketch. It could be, for example, like an enlightened and illuminated passage, or, for example, a revised land use plan on spot. Ta grupa sterująca powołałaby liderów projektów. Ci liderzy by kierowali projektami bardzo konkretnymi, tymi, o których już na wcześniejszym etapie dzisiejszego spotkania wspominaliśmy, czyli na przykład odpowiednie oświetlenie wiaduktu, żeby z niego stworzyć pasaż z prawdziwego zdarzenia, czy też na przykład projekt dotyczący zmiany planu zagospodarowania. One essential and of course as well crucial point in such a whole process to be started is the financial aspect, and we don't want to go without that because that gives of course credibility. My predecessor Elspeth mentioned already the development foundation, which we would suggest, which is sourced by several sources from EU level to quite daily life revenues from university operations. Oczywiście też jest kwestia finansowa. Nie pomijamy tego, ponieważ od tego zależy wiarygodność całego przedsięwzięcia. Stąd pomysł, o którym wspominała Elspeth, o powołaniu Fundacji Rozwoju. To jest o tyle ważne, że ona mogłaby mieć bardzo wiele źródeł finansowania od Unii Europejskiej po bieżące zarobki na terenie uniwersytetu. Within this development foundation, we see a very strong and proactive role of the university, but the university should not stand alone and be only the one and only responsible entity, but it is as well supported by a board of stakeholders. We called it the Committee of Recommendations, and we started already a gathering of potential members in this Committee of Recommendations, which you can see a first not taxative list here depicted already. W tej fundacji, w działalności Fundacji Rozwoju widzimy oczywiście bardzo kluczową, pierwszoplanową rolę Uniwersytetu Gdańskiego, niemniej jednak nie może to być samo UGM, które jest odpowiedzialne za to zadanie. Stąd widzimy potrzebę powołania czegoś w rodzaju Rady Rekomendacji, czy Komitetu Rekomendacji, która by zawierała w sobie przedstawicieli najrozmaitszych interesariuszy. To jest pewna lista już, ale ona jest bardzo wstępna i oczywiście nie jest wiążąca. For this board of stakeholders, we orientate on the blueprint of a successful board from the Young City project, but this board of stakeholders shall guarantee as well the bottom up, so the lateral influence of important stakeholders, and for emphasizing not only on the bottom up approach but as well on the iterative circle, I would like to hand over to John. Opieraliśmy się w opracowaniu tego Komitetu Rekomendacji na doświadczeniach wyniesionych z Młodego Miasta, gdzie chodziło nam o to, żeby były skuteczne struktury poziome, żeby ci wszyscy interesariusze mogli swoje uwagi wnieść, żeby byli słyszalni, przede wszystkim, żeby było słychać, było podejście z dołu do góry, które było
niezwykle ważny i nieco więcej o tym powie Joanna. Dziękuję. Ja będę mówiła po polsku, także można począć. Dobrze, dziękuję. Generalnie pomysł był taki, żeby interesariuszy, których może być bardzo wielu, z biegiem czasu jeszcze więcej, żeby oni mogli przez swoje reprezentacje i przez swoje oddzielne takie strumienie uczestniczyć w całym procesie, żeby sam proces, oprócz tego, że mógłby być ciągłym, to żeby jeszcze miał możliwość refleksji za każdym razem nad tym, co się wydarza w przestrzeni. No i tak naprawdę miałam mówić krótko, tak żebyśmy się umawiali tutaj wewnętrznie, więc może teraz powrócę do tej konwencji krótkiej. Generalnie proces, który był opracowywany w tej drugiej grupie warsztatowej, przede wszystkim miał być zainicjowany i potem miał być monitorowany przez cały czas trwania tej podróży od pierwszej inicjatywy i jakby przez cały czas sterowany, żeby nie było takiej sytuacji, że się zapętli albo że się po prostu straci ten cały impet, który był na początku, żeby to było coś, ta biotechnologia, która jest jednocześnie inteligentną specjalizacją Pomorza, jest priorytetem, jeżeli chodzi o poziom narodowy, co w ślad za tym oczywiście idą zawsze pieniądze, więc ta biotechnologia jako ten główny pomysł na ten teren, żeby to mogło zostać w pełni wykorzystane. I jak rozmawialiśmy tutaj na temat, do czego można byłoby to porównać, to było to przede wszystkim bolero Ravela, czyli jakby dyrygent rozpoczyna całą grę i to się toczy i potem zmierza do szczęśliwego finału, który oczywiście kończy się oklaskami, niczym innym, mimo nagromadzenia wielkiej ilości dźwięków. Natomiast mi jako osobie stąd przede wszystkim pierwsze wrażenie to była polska sprężyna. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie logo Polski, którego kompletnie nie rozumiałam, a teraz, ponieważ to było przygotowywane właściwie przez osoby z zagranicy, tak? I to miało zupełnie inne znaczenie tak naprawdę i w przekonaniu tych osób przygotowujących logo Polski. Dla nich my jesteśmy tak naprawdę faktycznie takim krajem, który zaczął od czegoś bardzo małego, a po prostu to idzie dużo dalej niż można było kiedykolwiek przewidywać. I na tym myślę, że skończę. Dziękuję. Thank you, Joanna. I admire your span of energy that you could sit so long and be attentive here. Jestem pełen podziwu dla Państwa energii, uwagi, że siedzicie tutaj z nami. Maybe I share one observation with you, and that's that the process theme is far more difficult than the concept planning theme. Podzielę się z Państwem pełną uwagą, że kwestia procesu jest o wiele trudniejsza niż koncepcji i planowania. Yeah, it takes more time to explain. I dłużej trzeba je wyjaśnić. But what you have witnessed now is a kind of unbiased, professional contribution we were presenting. We were not able and even willing to lend our ears and thoughts to political sensitivities, nor to bureaucratic power play. Więc to, co Państwu przedstawiamy, to jest bezstronny, profesjonalny pogląd. Nie mieliśmy czasu, ani szczerze mówiąc ochoty brania pod uwagę kwestii politycznych czy biurokratycznych. We are simply focused on the subject matter from our professional, practical experiences. Skupialiśmy się po prostu na temacie z punktu widzenia naszego doświadczenia zawodowego. Of course, it's up to your community to weigh them, these recommendations, and to create and grab moments to implement them. No, oczywiście zależy od Was samych, od społeczności lokalnej, na ile wykorzystacie możliwości tutaj i na ile wdrożycie pewne sprawy.
what I would like to remark concerning that is that you can look at these recommendations in two mutually exclusive ways. I w zasadzie można postrzegać te rekomendacje na dwa wzajemnie wykluczające się sposoby. You can look at them with the questions in your head, with your mindset. What are the bottlenecks and impossibilities and why it cannot be implemented? Można to postrzegać w sposób, no jakie są trudności, wąskie gardła czy niemożliwości z tym związane z tym terenem, z tym projektem i dlaczego się nie da. Or you can think of to apply the art of how to make it possible. Bądź można to postrzegać w kategoriach zastanawiania się, a jak się da. It will not surprise you that I opt for the last mindset. No i pewnie nie jest żadną niespodzianką, że wolę drugie podejście. So, in wrapping up, thank you again for the opportunity you have provided us to work with and learn from each other. Tak więc podsumowując, jeszcze raz dziękuję za możliwość, że mogliśmy ze sobą pracować i uczyć się od siebie nawzajem. And I wish you much energy, much ingenuity, creativity and pleasure foremost to make this happen. I życzę Wam bardzo wiele energii, bardzo wiele pomysłowości, kreatywności i też przyjemności w trakcie urzeczywistnienia tego. Okay, thank you for your... Oliwa. Whatever you want. Do it in Polish. Thank you very much, Hyde, for these words. What I think we should now do is to ask the president at the moment, because talking to the address the director of the Gdańsk Development Agency for the reaction. But meanwhile, I will ask Mr. Paweł Małecki, representing here the university, to just have a very first remarks on what we have done and what do you think is, from the point of view of the university, acceptable, possible. Czyli bardzo prosimy teraz Pana o reakcję na nasze rekomendacje. Chciałem podziękować na początek za udział w warsztatach. Za dużo nie będę mówił, ale chciałem podziękować na początek za udział w warsztatach, za to, że z Uniwersytetu Gdańskiego zostało takie zaproszenie wysłane. Podczas warsztatów padło dużo pomysłów, dużo wizji, strategii na rozwój przestrzeni. Bardzo dziękujemy za te wszystkie, za tą dobrą pracę, którą wykonaliście. Przekażę władzom uczelni te wszystkie plany rozwojowe, te koncepcje, które tutaj zostały zaproponowane. I mam nadzieję, że uda nam się tą rzeczywistość bieżącą ożywić teren kampusu i zmienić. Bardzo dziękuję. Teraz Panią Dyrektor Berger o pewne konkluzje, jeśli chodzi o nasze przemyślenia odniesienia do terenu projektowego. Ja może zacznę od tego, że podziękuję, że Państwo byli z nami przez te ostatnie 2 dni. To, co ja dostałam już od Państwa, to, że moi projektanci Biura Rozwoju Gdańska zobaczyli, podpatrzyli, jak pracują inni specjaliści w Europie, czyli poszerzyli, wzbogacili swój warsztat. Za to dziękuję, bo to jest zawsze wartość dodana. Także to już mam teraz. Natomiast
Natomiast może się odniosę, bo na konferencji było powiedziane, że włodarze czy politycy zawsze mówią, że projekt jest świetny, że jest bardzo świetny, ale diabeł tkwi w szczegółach. Ja może się, na pewno jest to bardzo fajne, że te prace były na wielu płaszczyznach, że to nie tylko planowanie przestrzenne, bo to jest strategia, wizja, zagospodarowanie i jakby sposób realizacji, czyli to jest całościowy jakby pakiet dostaliśmy. Natomiast co z tego pakietu zostanie zrealizowane? No to musimy przełożyć na nasze tutaj jakby realia, na nasze realia. Ale idea połączenia właśnie tych wszystkich przestrzeni, ten właśnie, ja bym wolała mapę, bo ja na mapie, czyli ta idea właśnie tego szkieletu z tym wzmacnianiem tych prostopadłych przejść jest jak najbardziej zasadna i uważam, że to jest kierunek, w jakim powinniśmy myśleć o tym miejscu. Także na pewno dużo przed nami pracy, dużo myślenia. Ale też taki plus, światełko w tunelu. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy remontować halę Oliwi. Tak. No ale jest to szybciej niż te 5-25. So at least we're a little bit quicker than that 5-25 years back. Także jeszcze raz dziękuję. Jest to na pewno przyczynek do tego, aby troszkę inaczej patrzeć na tą przestrzeń. I jest to ważne jakby teraz w naszej pracy, kiedy rozmawiamy nad studium uwarunkowań, czyli nad kierunkami rozwoju miasta. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za te słowa poparcia w pewnym sensie naszej pracy. W związku z tym jakby, mimo tego, iż moim zdaniem w naszej prezentacji jednak cała masa szczegółów, które były omawiane, uciekła, ale oczywiście obiecujemy w ramach całości, że przygotowany zostanie raport, sporządzony zostanie raport, w którym te wszystkie szczegóły oczywiście odnotujemy również i przekażemy zarówno do Biura Rozwoju Gdańska, jak i również na Uniwersytet, jak i wszystkim oczywiście, którzy będą potrzebować potrzeby.